Siedzisz przed komputerem? Uczysz się? Pracujesz? Co teraz działa? Tworzy, gromadzi, analizuje. Tak, to jest mózg. Ciekawe, co możemy zrobić, by z przeciętnego, flegmatycznego mózgu osiągnąć poziom supermózgu? Każdy z nas powinien wiedzieć, co wpływa na sprawność naszego mózgu, który za pomocą neuroprzekaźników przesyła informacje z jednego do drugiego neuronu. Jeżeli prawidłowo odżywiamy nasz mózg, to szybko powinna rozwijać się nam sieć neuronalna, będąca podstawą uczenia się i zapamiętywania. A wiadomo, jak to czasem bywa, że od rana brak śniadania, stres, fast foody, słodycze. Jeżeli miewacie podobne zakończenie dnia jak ja, warto w końcu to zmienić. Jedzenie dla mózgu jest jak paliwo dla silnika. Warto wybierać odpowiednie, bo czasem zachowujemy się, jakbyśmy wlewali do dobrego diesla tani olej opałowy. Niby jeździ, ale wolno i do tego śmierci. A co jeżeli zatankujemy nasz mózg nie tym, co trzeba? Alkohol zaburza pracę neuroprzekaźników, sprzyjając stanom depresyjnym. A depresja? No, ona zmniejsza mózg nawet o 15%. Nadwaga i otyłość. Według badań im więcej tkanki tłuszczowej, tym mniej mózgowej. I dlatego koniec z tym. Czas na zmiany. Po odrzuceniu tego, co najbardziej nas ogranicza, naturalnie przechodzimy z flegmatycznego mózgu na wyższy poziom zdrowszego mózgu. Śniadanie. Pewnie mama wiele razy mówiła Ci i faktycznie warto to robić, bo według naukowców w Minnesocie i Harvard Medical School jedzenie śniadania bardzo korzystnie wpływa na pracę mózgu. A na śniadanie dobrym pomysłem będą jajka. Na przykład jajecznica. Dlatego, że jajka są prekursorem acetylcholiny, neuroprzekaźnika, który jest odpowiedzialny za procesy uwagi, uczenia się i pamięci. A dla urozmaicenia potrzebujemy czegoś, wiem, smażliwka, czyli awokado. Jest źródłem potasu, magnezu, żelaza, fosforu, wapnia, miedzi, białka, błonnika, beta-karotenu, witamin C, E, K, B1, B2, B6, PP, NNKT, luteiny, polifenoli, beta-karotenu, sasquiterpenu, likopenu, flawonoidów, beta-zesterolu, fitosteroli, skwalenu i innych. A to korzyści nie tylko dla mózgu. Poza tym, jedząc awokado dostarczamy tyrozyny, czyli aminokwasu, który kontroluje pracę mózgu, sprzyjając pamięci, a także szybkości i jasności myślenia. A na drugie śniadanie? Dzięki. Banan. Jest dobrym źródłem potasu, który wpływa na dotlenianie naszego mózgu, a to z kolei poprawia zdolność naszej koncentracji. A jak sprawdzić nasz mózg szybko, tanio i skutecznie? Najlepszym rozwiązaniem jest woda. Udowodniono, że wypicie szklanki wody zwiększa nasz refleks nawet o 14%. Dodatkowo naukowcy z Uniwersytetu East London odkryli w eksperymencie, że wypicie tej samej szklanki wody zwiększa naszą koncentrację i spostrzegawczość nawet o 34%. Ciekawe. Jeżeli w trakcie nauki lub pracy odczuwasz spowolnienie myślenia czy wydłużenie czasu reakcji, może to być objaw niedoboru lecytyny, który powoduje opóźnienie przesyłania impulsów w mózgu. Ale to z pomocą wpaść na orzechy włoskie. Bogate są w lecytynę, a to pomoże rozjaśnić nasz umysł. Aby wyostrzyć nasze zmysły i przejść na wyższy poziom bystrego mózgu, potrzebujemy jeszcze kilku składników. Flawonole ochraniają struktury molekularne odpowiedzialne za pamięć, a występują na przykład w gorzkiej czekoladzie. I taka kostka gorzkiej czekolady zjedzona tuż przed egzaminem potrafi zwiększyć wyniki nawet o 20%. I powtarzam, kostka, bo jak wiemy co za dużo, to niezdrowo. Ale wybierajcie to z jak największą zawartością kakao. Antocyjany występujące w jagodach uszczelniają naczynia krwionośne, polepszając krążenie, dzięki czemu zwiększa się odżywianie naszego mózgu, a to usprawnia myślenie i koncentrację. Gorzka czekolada, jagody, to na deser, a co na obiad? Obiad. Aby nasz mózg pracował na jak najwyższych obrotach, musimy pamiętać o długodystansowym paliwie, czyli węglowodanach złożonych, które są trawione dłużej, co umożliwia stałe i stopniowe zaopatrywanie mózgu w glukozę. Dlatego na obiad świetnie sprawdzi się kasza gryczana, zawierająca m.in. magnez, który wzmacnia system nerwowy i poprawia pracę naszych szarych komórek, plus wołowina, mniej więcej raz w miesiącu.
Bogata jest w żelazo, zapobiegające szybkiej myśliwości pracą umysłową oraz kreatynę, która zwiększa wydajność mózgu. Do kaszy i mięsa koniecznie surówka, na przykład ze świeżej papryki, szpinaku, pomidora, cebuli i natki pietruszki. Całe bogactwo antyoksydantów, chroniących osłonkę mielinową włókien nerwowych przed działaniem wolnych rodników. Do surówki oczywiście oliwa z oliwek lub olej lniany, uzbrojone w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, usprawniające procesy myślenia i uczenia się. Aby osiągnąć najwyższy level super mózgu, wcale nie potrzebujemy słodkich napojów czy słodyczy. Jest wręcz przeciwnie. Słyszeliście o czymś takim jak BDNF? Nie? Nic dziwnego, bo mało kto o nim mówi. A jest to bardzo ważny mózgowy hormon wzrostu, który odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu naszej pamięci i tworzeniu nowych neuronów. Ale niestety, spożywanie rafinowanego cukru, tego zwykłego białego, znacząco hamuje powstawanie BDNF. Naukowcy odkryli, że u pacjentów z depresją i schizofrenią poziom BDNF jest niski, tak więc nadmiar cukru może te stany tylko pogłębić. Co więcej, zbadano, że spożywanie produktów zbożowych, strączkowych i warzyw korzeniowych wiąże się z mniejszym występowaniem tych schorzeń oraz wyższym poziomem BDNF. A co jeśli jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy czegoś mocniejszego? Proponuję zieloną herbatkę. Znajdziemy w niej naturalne epikatechiny, mogące pomóc w odbudowie uszkodzonych części mózgu, a nawet zapobiegać komplikacjom neurologicznym poprzez pobudzanie organizmu do produkcji białka BDNF, a dzięki L-tianinie wszystko to bez pokofeinowego spadku wydajności. Kolacja. Co powiecie na sałatkę z brązowego ryżu? Z witaminami z grupy B, dbającymi o prawidłowe działanie układu nerwowego? I jeszcze z kurkumą, która w pewien sposób oczyszcza mózg z beta-amyloidu, czyli białka, którego złogi zalegając w naszym mózgu mogą prowadzić do rozwoju Alzheimera. Niech w sałatce znajdzie się jeszcze brokuł wraz z cennymi witaminami i minerałami oraz łosoś z potężną dawką kwasów tłuszczowych omega-3, poprawiającą ukrwienie mózgu i usprawniającą przepływ bodźców nerwowych. Do tego sos jogurtowo-ziołowy i na dodatek pestki dyni, bogate w cynk, poprawiający koncentrację. A na koniec jeszcze kilka wskazówek. Wysypiaj się. Wietrz pomieszczenia. Więcej się śmiej. Słuchaj relaksującej muzyki. Ćwicz. I dotleniaj swój mózg. A także doceń zalety medytacji. No to zaczynamy. Cześć, nazywam się Marzena. Dziękuję Wam za obejrzenie tego trochę nietypowego filmiku. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie. Jeśli Wam się podobało i chcecie takich więcej, subskrybujcie. Piszcie też, co możemy poprawić, nad czym możemy popracować, dlatego że jest to dla nas pewnego rodzaju eksperyment. Dla mnie jako dietetyka i dla mojego narzeczonego, grafika 3D, który wymyślał, jak to przedstawić, filmował, tworzył efekty, udźwiękawiał i wiele, wiele więcej, bo tworzymy to wszystko sami. Dlatego prosimy o Wasze wskazówki, uwagi, abyśmy mogli dla Was robić jeszcze lepsze rzeczy. Subskrybujcie. Nie bądź bałwan, nakarm swój mózg.